Okej. Dobrze. No to witamy wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu z Buddhist Society of Western Australia and Friends. I dzisiaj naszym specjalnym gościem są Czcigodni Vimala. Okay, so Venerable, please start our meeting. Yeah, I think I'll just wait 1 minute because I see lots of messages of people still coming in. So let's wait until you're there and then start with a guided meditation. So you can already start by just sitting comfortably. And so we have about half an hour guided meditation, and then I will give a Dhamma talk, and then there's questions and answers afterwards. No dobrze, a więc jeszcze cały czas dołączają ludzie, także poczekamy, aż wszyscy sobie na spokojnie dołączą i zaczniemy od tak około pół godziny medytacji prowadzonej, po czym przejdziemy do mowy Dhammy i możemy zacząć od tego, że już powoli się wygodnie układajcie, przyjmijcie wygodne pozycje. Okay, so when everyone's here, to sit comfortably and scan your entire body to make sure that you're really comfortable. A więc usiądźcie naprawdę wygodnie i poczujcie całe swoje ciało, przeskanujcie całe swoje ciało, by właśnie sprawdzić, czy siedzicie naprawdę wygodnie. You can start with your legs, with your feet on the ground, and just see how your legs are feeling, or if you need to move them a little bit to be more comfortable. I możecie zacząć właśnie od nóg, od stóp, zauważyć, czy są wygodnie oparte, czy są naprawdę komfortowe. And also check how you're sitting on your cushion. Is that comfortable, or do you need to move a little bit? Jeżeli coś jest jeszcze tak, że możecie sprawić było wam jeszcze bardziej wygodnie, to po prostu poruszajcie się jeszcze delikatnie, żeby naprawdę dostosować swoją pozycję. Moving up along the spine. There's many muscles along the spine, and there can be many tensions there. So see if you can relax those a little bit by moving your mindfulness and loving kindness over this area. I bardzo istotne są też mięśnie wzdłuż kręgosłupa, ponieważ często jest tam wiele napięć, więc pokierujcie swoją świadomość po tym obszarze i rozluźniajcie kolejne obszary właśnie poprzez uważność, poprzez miłującą dobroć. Maybe you want to stretch your back a little bit and then let go. Może być tak, że właśnie dobrze na początku tak przeciągnąć trochę kręgosłup, żeby potem jeszcze raz go rozluźnić. And also check your belly and your chest and see if there's any tensions there that you can let go of. I sprawdźcie również brzuszek i klatkę piersiową i zauważcie, czy tam są jakieś napięcia, które możecie rozluźnić.
So check your shoulders. I sprawdźcie również ramiona w tym samym celu. You can pretend to massage your shoulders a little bit with loving kindness and mindfulness. I ramiona również możemy jakby pomasować naszą świadomością, naszą miłującą dobrocią. Releasing all the tensions. Odpuszczając, rozluźniając wszystkie napięcia. Also check your arms, your hands, your fingers. Position them a little bit differently if need to. I przeskanujcie również swoje ręce, dłonie. I również możecie delikatnie nimi poruszyć, jeżeli czujecie, że jest to wskazane. And moving up to your neck and throat. What feelings do you have over there? I teraz idąc znowu do góry, do szyi, poczujcie, jakie tam czujecie doznania. And also the back of your head. Również z tyłu waszej głowy. And over the top of your head to your face. No, później na czubku głowy, na twarzy. There's many muscles in your face, and there can be a lot of tensions there, so it's important to also relax that. Jest bardzo dużo rozmaitych mięśni na naszej twarzy i często nosimy tam wiele napięć, więc to też istotne, by rozluźnić szczególnie właśnie te miejsca. So bring your attention to your forehead and see if you can relax all the tensions there. No więc przywołajcie wasze uwagi do czoła i zauważcie, czy możecie tam rozluźnić wszelkie napięcia. And around the temples. Jest w okolicach skroni. And around the eyes. W okolicach oczu. And the ears. Uszu. And the area around the nose. Nosa. And the cheeks. Policzków. Just relax all the tensions in those areas. Rozluźnijcie wszystkie napięcia w tej okolicy.
And around the mouth and the chin. Również wokół ust i brody. Just relax everything. Rozluźnijcie to wszystko. And when you're feeling all relaxed, just take a few minutes to really enjoy that relaxation. It's an important prerequisite for a relaxed mind. Jak już rozluźnicie to wszystko, to poświęćcie kilka minut, by rozkoszować się właśnie tym zrelaksowaniem, ponieważ właśnie to rozluźni również umysł. And you can take a few long, deep breaths in this moment. And with every out breath, just relax a little bit more. I teraz możecie zrobić kilka głębokich wdechów i wydechów. I z każdym wydechem poczuć, jak relaksujecie się jeszcze głębiej. And allow the breath to come back to its natural rhythm. Just how it comes in and goes out. I pozwólcie powrócić waszym oddechom do swoich naturalnych rytmów. Tak jak po prostu przychodzi wdech, wydech. And pretend that you're sitting outside under a tree on a warm summer's day. Możecie tak jakby poczuć, jakbyście byli, po prostu sobie siedzieli gdzieś na zewnątrz, słoneczny dzień. You feel very comfortable, content and satisfied. I czujecie się bardzo dobrze, ukontentowani, usatysfakcjonowani. Just imagine that you are the Buddha. I wyobraźcie sobie, że jesteście Buddą. That you've just
realized enlightenment. Że właśnie w tej chwili zrealizowaliście oświecenie. Nothing more to do, nowhere to go. Just being here and now in this present moment. W związku z tym nie ma nic już do zrobienia, nie ma nic, gdzie moglibyście pójść, więc po prostu jesteście sobie tu i teraz. Having those thoughts, just this silence in the mind. I tym myślom towarzyszy też po prostu cisza wewnątrz umysłu. How does it feel to be peaceful and free? Jak to odczuwacie, być pełnymi pokoju i wolności? Just investigate how it feels like, what it would feel like to be the Buddha. Zgłębiajcie, dociekajcie, jak to odczuwacie, jakby to było być Buddą. I'm going to mention a few words, and when I do, just check what the resonance of those words is in your body. I teraz wypowiem kilka słów i zauważcie, jak rezonują one w waszych ciałach. What do these words feel like to you? W jaki sposób wy odczuwacie te słowa? Peace, Pokój, peace, pokój, peace. pokój. Freedom, Wolność, freedom, wolność, freedom. wolność.
Silence. Cisza. Silence. Cisza. Silence. Cisza. We're coming near to the end of the meditation. Powoli docieramy do końca tej medytacji. Take a few minutes to reflect back how it went, how you feel now. I zauważcie, jak czujecie się w tej chwili, po tej medytacji, i poświęćcie kilka minut, by dokonać refleksji na tym, jak ona przebiegała. And finally, we share the merits of our practice as all suffering beings in the world. Teraz możemy podzielić się zasługami naszej praktyki ze wszystkimi cierpiącymi istotami we wszechświecie. May all beings above, below, and all around, may all beings be happy. May all beings be peaceful and at ease. I właśnie wszystkie istoty, które są ponad nami, pod nami, wokół nas, we wszystkie strony świata, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Niech wszystkie istoty będą w spokoju i niech wszystkie istoty odnajdą bezpieczeństwo. All beings, big or small, far or near, human or non-human. Wszystkie istoty, duże i małe, te, które są daleko, które są blisko, ludzie i inne istoty, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe.
May they all share in the merits that we're making through our practice. Niech wszystkie jakby otrzymają zasługi, które wytwarzamy w tej praktyce. And also bring your attention back to yourself and say to yourself, may I be happy. May I be happy. May I be happy. I poświęćcie uwagę również samym sobie i pomyślcie, poczujcie, niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Welcome back. I powoli wracajcie. Can you all hear the gong, by the way? Czy słyszeliście gong? I didn't hear. Okay. Got a very big gong, but it didn't seem to. I'll try it again. I don't know. Oh, I don't care. I still not use it. Okay. Alright, so I don't know if there's anybody who would like to have a toilet break at the moment. I grab my headphones, so 1 sec. Okay, so you have 5 minutes if you need to go. Jak ktoś jeszcze potrzebuje skorzystać z toalety, to można szybko skorzystać.
I'm ready if something. Okay. See, somebody just entered from the waiting room, so we'll wait for them to connect. Ktoś właśnie dołączył, także jeszcze poczekamy, aż się połączą. Okay. I guess we can start. Możemy zaczynać. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha Dhamma Sangha Namassa. Okay, very welcome everyone. And today I promised I would speak about the four great elements, which is something that the Buddha speaks about a lot in the discourses. A więc witajcie wszyscy serdecznie i dzisiaj będziemy mówić o 4 wielkich elementach, czy głównych elementach, o których Buddha mówił w swoich naukach. Well, the four great elements is a system whereby the ancient Indian philosophers would describe the material world. I te 4 główne elementy to jest właśnie taki system ze starożytnych Indii, który był używany do opisywania świata materialnego. So the elements are earth, water, fire and air. A więc te 4 elementy to ogień, woda, powietrze i ziemia. And I use that a little bit in a way as if we would describe the material world using molecules. I to jest podobne do tego, w jaki sposób opisujemy świat materialny za pomocą molekuł i tak dalej. But of course they didn't have the same knowledge as we have today about these things. Ale oczywiście oni nie mieli aż takiej wiedzy na ten temat jak my współcześnie. So how they describe that? Of course, like not the whole material world is just, it's not like you have these four elements and you put them all together and you can create whatever. That's not how it works. I to nie jest tak, że z tych 4 elementów możesz coś tam sobie jakby je poskładać i stworzyć cokolwiek chcesz. To oczywiście nie działa w ten sposób. It's about the qualities of these elements. So for instance, earth is the quality of hardness, while water is fluidity, air is gasseousness, and fire is the element of temperature. So all the temperature that pervades everything. I to jest tak, że te elementy odnoszą się bardziej do pewnych takich fizycznych jakości i właśnie ziemia odpowiada za twardość, stałość, ogień za temperaturę, woda za taką właśnie wodnistość i powietrze za gazowość czy ruch. So you can imagine that it's a bit like the 3 elements, earth, water and air. They're the 3 forms in which all matter on our planet exists. So earth is the hard element, and water the fluid element, and air the gas element. And what binds these through is the temperature. So for instance, if the temperature is below 0 degrees, water becomes ice, so it's hard. And between 0 and 100, it's water, it's fluid. And above that, it becomes gas. I to tak jak jest w fizyce, że na przykład, no po pierwsze na Ziemi spotykamy te 3 stany skupienia, prawda? Stałość, która odpowiada tutaj ziemia, ciecz, czyli woda i gaz, czyli powietrze. I na przykład, no i to, co spaja je, to jest, wszystkie mają też jakąś temperaturę.
No i na przykład właśnie woda, kiedy jest poniżej 0 stopni Celsjusza, no to zamienia się w lód, czyli ciało stałe. Jeżeli ma pomiędzy 0 a 100, to jest właśnie cieczą, czyli wodą, no a jeżeli ma powyżej 100, no to zamienia się w parę wodną, czyli w gaz. Okay. So, and the Buddha described these elements in two ways. He described them as the inner and the outer elements. Buddha mówi o tych elementach też, dzieli je na wewnętrzne i zewnętrzne. So let's first talk about the outer elements, and then I'll come back to the inner elements a little bit later. A więc zacznijmy od tych zewnętrznych, a później przejdziemy do wewnętrznych. So the outer elements, and you can see, so well, there's the earth, there's all kinds of rivers, oceans, etc., and water, and there's gas that we breathe every day. Jeśli idzie o zewnętrzne, no to chociażby właśnie bardzo dużo różnych takich ciał stałych jest na zewnątrz, rzeki, oceany, no to woda, no i różne gazy wdychamy, czyli powietrze. And the Buddha said that when one of these elements is out of balance, you get all kinds of natural disasters. I właśnie Buddha mówił, że na Ziemi jest tak, że jeżeli te elementy nie są w równowadze, to wtedy dzieją się rozmaite, no takie wielkie szkody. So when the water element gets out of balance, you get floodings. And when the air element gets out of balance, you might get hurricanes that we had here last week. I na przykład, kiedy element wody wymyka się ze stanu równowagi, no to możemy mieć powodzie. Kiedy element powietrza, no to możemy mieć huragany. Jeden był tutaj taki w ostatnim tygodniu. So like I'm in California at the moment, so that's why I'm saying that. And we had a hurricane here last week, which brought a lot of rain. This is the desert. And it is, of course, the desert doesn't usually get that much rain. So having so much rain all at once created a lot of like mud streams and floodings that created a lot of problems for people. Ja teraz właśnie przebywam w Kalifornii i tydzień temu mieliśmy tutaj huragan, który przyniósł też bardzo dużo deszczu, a tutaj są tereny pustynne. Normalnie nie ma tutaj tyle wody i to spowodowało rozmaite podtopienia i inne problemy. And with climate change, we see more and more of these, that the balances get lost. I wraz ze zmianami klimatycznymi niestety jest coraz więcej takich problemów. But the Buddha used this as a teaching tool. He doesn't just want to be an advocate for climate change. Buddha używał tego tego systemu jako pewien właśnie metodę nauczania, nie tylko w odniesieniu do takich rzeczy jak zmiany klimatyczne. And he said that like even if we can see in that our outer the four elements outside of us are so can get out of balance, they're so changing and they create a lot of suffering for people, then how much more the elements within us. I właśnie Buddha mówił o tym, że kiedy nawet elementy tracą równowagę na zewnątrz, to tworzą tyle cierpienia dla różnych istot, to co dopiero kiedy te elementy wewnątrz nas. So coming to the inner elements are far more important for our day-to-day practice. I te wewnętrzne elementy są znacznie bardziej ważne dla naszej codziennej praktyki. And how the Buddha described these inner elements? Let's. Jak Buddha właśnie wytłumaczył te wewnętrzne elementy żywioły? So, for instance, the earth element, the hardness element, is basically any fastness, hardness that is in our body. So, for instance, the bones, but also your skin, the organs, all these kind of things inside our body is all part of the earth element. I w jaki sposób element ziemi manifestuje się w naszym ciele? No to wszystko to, co jest twarde. Na przykład kości, zęby, ale też właśnie różne tkanki i tak dalej. And then the water element is obviously like all the blood, any fluids, urine, etc. that is in our body.
element żywioł wody, no to na przykład krew czy uryna, które płyną wewnątrz naszego ciała. And then of course the air element, or the gases that are in our body, and also the air that we breathe. No i są w naszym ciele również różne gazy i oczywiście powietrze, którym oddychamy, co jest właśnie elementem, żywiołem powietrza. And then there's a temperature that makes it all possible that these things work within us, that we can actually be alive. I również temperatura, czyli żywioł ognia jest tym, co sprawia, że te rzeczy mogą być we właściwym porządku i które umożliwiają nam życie. So in very short, those are the four inner elements. I tutaj właśnie są te 4 wewnętrzne elementy czy żywioły. And in later teachings, you also see that more elements are being described, like the space element and the consciousness element. But for this talk, I'll stick to the 4 elements. W późniejszych naukach również wyróżniono element przestrzeni i element świadomości, ale w tej mowie skupię się tylko na tych pierwszych 4. So why does the Buddha talk about these things? Dlaczego Buddha mówi w ogóle o tych rzeczach? Because it's something we can use in our practice, in our daily practice, to loosen our attachment to our body, to begin to understand that this body is just part of nature. It is not who we are. I głównym celem tej nauki jest to, żeby właśnie osłabiać nasze przywiązanie do naszych ciał fizycznych, bo możemy rozpoznać, że one są po prostu częścią natury i są po prostu naturą, a nie są nami. So one practice I like to do is to just visualize the whole skeleton. I didn't do that now because not everybody always likes that. If you're in a group with a lot of people that you don't know, I tend not to do it. But I really like this practice, and it doesn't have to be scary or anything. It's just to understand that the skeleton is just part of nature, and it is part of the cycle of life. Na przykład ja robię taką praktykę, że wyobrażam sobie swój szkielet. Oczywiście to jest praktyka, której nie musicie robić teraz i raczej nie robię jej w takich grupach, ponieważ nie znamy wszystkich, ktoś może nie lubić takiej praktyki, ale chodzi o to, żeby zauważyć po prostu, że to ciało, ten szkielet jest częścią natury. So how it works is, you can do this at home when you're interested in doing it. It's just to sit and, like the practice that we did of scanning our whole body, you just imagine what the bones look like inside your body and how they are positioned. Tą praktykę można robić w taki sposób, że skanując swoje ciało, wyobrażacie sobie wszystkie właśnie kości, cały szkielet swojego ciała i właśnie jak to wszystko jest połączone i tak dalej. And then you do this until you have a clear mental image of your whole skeleton just sitting on your chair or on your meditation cushion. I robi się to do tego momentu, aż macie taki klarowny obraz tego właśnie, jak ułożony jest wasz szkielet w tej pozycji, w której siedzicie. And you can also recite with that, oh, this is the earth element. This is the earth element inside myself. And that's part of nature. Wtedy możecie właśnie po prostu recytować w swojej głowie, że to jest właśnie element ziemi. To jest element ziemi. I w taki sposób zdajecie sobie sprawę, że on jest po prostu częścią natury. And then after this first stage, I imagine that the skeleton is lying in front of me on the floor. I później sobie wyobrażam, że ten szkielet leży przede mną na podłodze. And it is slowly deteriorating and falling apart and slowly becoming dust. I powoli się rozkłada, rozpada, aż staje się pyłem. Because that's actually very realistic, because one day this will happen. Jest to tak naprawdę bardzo realistyczne, ponieważ jednego dnia się to stanie. And then I imagine that the wind comes and takes up this dust and scatters it all around. Wtedy wyobrażam sobie, że przychodzi wiatr i po prostu rozdmuchuje ten pył wszędzie wokół. So and then it comes in the water or in the fields. I
trafia na przykład do wód na różnych polach. And it is drank again by animals, or it becomes part of the grass and it's eaten again by animals. And yeah, and at some point it comes back into the food cycle, and it also becomes part of other people again. I wtedy na przykład zwierzęta piją tą wodę, albo on się staje częścią ziemi i częścią trawy, które też jedzą zwierzęta, i po prostu jakby wraca do tego cyklu właśnie natury i do tego łańcucha pokarmowego, i być może kiedyś też w pewnym sensie trafia do ludzi. And yeah, this becomes part of the skeleton of other people again. And so also our skeleton is made up of these skeletons of other animals and people. I w pewnym sensie potem to się może stać właśnie częścią szkieletu innej osoby, tak jak teraz nasz szkielet jest związany właśnie z cząsteczek innych istot. And personally, I find that a very beautiful image is that we're all connected in that way, that every molecule in our body is part of nature and has come from nature and will go back to nature again. I dla mnie jest to bardzo piękne takie właśnie wyobrażenie, że po prostu taka idea, że właśnie wszystko, co jest w nas, jest po prostu tymi cząsteczkami natury, które pochodzą z natury i które powrócą do natury. When I was a student I went on a field work in Belgium, very close to where our current day monastery is. I kiedy byliśmy studentami, no to właśnie mieliśmy takie zajęcia w terenie niedaleko miejsca, gdzie teraz jest nasz klasztor. I studied geology. Studiowaliśmy geologię. And there we were staying near the river that now passes a monastery as well. And there was this big rock face. There was a big a reef of millions and millions of years old. Była tam taka rzeka i taka formacja skalna, gdzie były takie rafy, które miały miliony lat. And this reef was made up of the skeletons of billions of tiny little animals that lived millions of years ago. I te rafy były zrobione z bilionów malutkich istotek, które żyły miliony lat temu. And the river cut right through it and became again later on, further down in the river, there was the water supply for the region. I dalej jak ta rzeka płynęła, no to tam dalej był właśnie taki zbiornik wodny, z którego czerpała cała społeczność. So the river water that we were drinking, of course it got purified, but there's the calcium in it and there's the chalk in it. And yeah, that I was drinking as well. So I was drinking literally these little animals that lived thousands of years ago. I tam millions of years. Oczywiście ta woda była filtrowana i tak dalej, ale mimo wszystko zawierała właśnie wapń i inne takie pierwiastki, i one właśnie pochodziły z tych właśnie wszystkich istotek, więc w pewnym sensie pijąc to piliśmy jakieś cząsteczki tych milionów, miliardów istot, które żyły miliony lat temu. And contemplating like this makes us realize that, this body, it's not my body, it's not who I am. I kontemplując w ten sposób łatwiej jest dotrzeć do tego, że to ciało to nie jest moje ciało i to nie jest to, kim naprawdę jestem. Every molecule in a body apparently changes at the most 7 years. Według nauki jest tak, że każda komórka czy tam molekuła w naszym ciele maksymalnie co 7 lat już jest wymieniana przez inną. So all the molecules that you had, that body of yours had when you were a baby, are very different from what you have now. A więc wszystkie te komórki, które mieliście w ciele jako dzieci, już teraz ich nie ma, już są teraz inne. So are you still the same person? A więc czy jesteście wciąż tą samą osobą? Everything about this body has changed. So how can I say that this is mine? Ponieważ absolutnie każda rzecz wewnątrz tego ciała się zmieniła, więc jak mogę mówić, że to jestem ja? So what I just described is one exercise that you can do with the earth element, but you can of course make up many different exercises also with all the other elements. I to
ta praktyka, którą teraz przedstawiliśmy, dotyczyła żywiołu elementu ziemi, ale tak naprawdę możecie robić je w kontekście wszystkich innych elementów. And you can see that everything is constantly changing, and therefore it cannot provide us with a permanent sense of happiness. I jak widzicie, te wszystkie rzeczy się zmieniają, jakby cały czas są zmienne, więc nie mogą nam dostarczyć takiego permanentnego poczucia szczęścia czy poczucia ja. We all in our lives get ill and we die, so yeah, that's just part of life, and we have no control over that. I nie da się ukryć, że jest tak, że wszyscy w życiu chorują i wszyscy umierają, więc no oczywiście, że nie ma takiej stałej satysfakcji w tych rzeczach. So how can we say that it's ours if we don't have any control over it? I nie mamy względem tego żadnej kontroli, więc jak możemy powiedzieć, że należy to do nas? I arrived here last week in this is Mahapajapati Monastery in California, and I turned out to have COVID. Przybyliśmy tutaj tydzień temu do klasztoru Mahapajapati w Kalifornii i złapaliśmy COVID. And yeah, that's just part of life as well. You travel, you take that risk, and you get ill. To jest po prostu część życia, że jak podróżujesz i po prostu żyjesz, no to możesz zachorować. So yeah, then you just have to accept, like, oh, this is nature. Teraz po prostu trzeba to zaakceptować, że taka jest po prostu natura. So yeah, this is how we can practice with these elements. W taki sposób możemy praktykować z tymi elementami, z tymi żywiołami. But there's also a second way in which the Buddha taught about how to practice with the elements. Ale jest jeszcze drugi sposób, w jaki Buddha mówił, że możemy praktykować z elementami. And that's the very famous teachings that he gives to his son Rahula. I to jest bardzo sławna nauka, którą dał swojemu synowi Rahuli. And what he said to Rahula was, Rahula, practice as the earth. I co powiedział właśnie swojemu synowi Rahuli, to Rahulo, bądź jak ziemia. And he says the same thing then about water, air and fire later on. I powiedział to samo właśnie, bądź jak ogień, bądź jak woda, bądź jak powietrze. So what does that mean, practice as the earth? Well, if there's somebody who comes along and people throw all kinds of rubbish on the earth, or the sutta actually is very graphic in this point. It says like people urinate and defecate on the earth and they throw rubbish on it, but the earth doesn't care. Właśnie co oznacza, że bądź jak ziemia, praktykuj jak ziemia, i właśnie Buddha tam bardzo graficznie to przedstawia, że właśnie ludzie wyrzucają śmieci na ziemię, sikają na ziemię, robią kupę na ziemię i ziemia po prostu się tym nie przejmuje. The earth just stays unperturbed. It doesn't get upset about that. I ziemia pozostaje niewzruszona, nic ją jakby nie wprowadza w żaden stres, żadne nerwy, takie sytuacje. So also we can practice that kind of stability of mind, of not getting upset when people call us names or criticize us or say bad things about us. I w taki sam sposób możemy właśnie praktykować, być tacy właśnie niewzruszeni jak ziemia, kiedy na przykład ludzie nas obrażają, wzywają nas, czy mówią nam jakieś bardzo niemiłe rzeczy. But you probably know from experience that, yeah, you might say yes right now, but you go away and somebody comes and starts shouting at you, you feel it immediately. Oczywiście łatwo się mówi podczas takiej sytuacji, że teraz oczywiście tak, będę tak robić i tak dalej, ale wiemy, jaka jest rzeczywistość, kiedy ktoś na nas nakrzyczy, no to po prostu odczuwamy to od razu. We have no control over how our mind body reacts to these things. I no, bardzo często jest tak, że nie mamy kontroli nad tym, jak nasze umysły i nasze ciała reagują na takie sytuacje. Because we've been conditioned for a very long time, not just in this life, but also previous lives, to be in a certain way and to react in a certain way to the things that come at us.
Ponieważ jesteśmy bardzo głęboko uwarunkowani i mamy właśnie takie nawyki zarówno z tego życia, jak i z poprzednich żyć, jacy powinniśmy być, jak reagować na różne sytuacje. But we can practice with this. Ale możemy praktykować nad tym. The first thing we can do is to become aware of the reaction of our mind rather than immediately say something back or react back. I pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to uświadomić sobie dokładnie, jaka jest reakcja w naszym umyśle, a nie od razu reagować czy od razu odpowiadać. So, yeah, just stop and pause and just feel inside where you feel this, even if it's uncomfortable, but stay with that feeling for a little bit. Po prostu w takich sytuacjach warto sobie zrobić pauzę, tak zatrzymać się całkowicie i po prostu poczuć, jak dokładnie odczuwacie tą reakcję w swoim ciele i jakby nie uciekać przed tym, że jest ona nieprzyjemna. And you can take a few long deep breaths as well before you say anything back or react back. I wtedy warto wziąć kilka głębokich oddechów i dopiero wtedy ewentualnie coś odpowiedzieć. And then we can maybe remember that when another person says something negative, they're reacting out of their own negativity inside themselves. I wtedy warto sobie uświadomić, że te osoby, które mówią takie krzywdzące rzeczy, to one same reagują na negatywność, na cierpienie, które jest w nich. That's just the way they have been conditioned and they don't know what they're doing. To jest po prostu sposób, w jaki oni zostali uwarunkowani i sami do końca nie wiedzą, co czynią. So you can imagine that, like, when somebody has negativity towards you or towards anyone, the first person they're hurting is themselves, because it doesn't feel good inside yourself when you have negativity. I następnym razem, kiedy spotkacie kogoś, kto właśnie zachowuje się w sposób taki negatywny, to możecie sobie uświadomić, że pierwszą osobą, która ta osoba krzywdzi, są oni sami, ponieważ nie jest to przyjemne, kiedy jesteśmy negatywni, kiedy mówimy krzywdzące rzeczy. And then what they do is they project that negativity out on you. I co teraz się dzieje, to po prostu oni projektują tą negatywność na was. And what do you do? Oh, thank you. Give me all your negativity. I co możecie zrobić? Dziękuję. Daj mi całą swoją negatywność. You want me to be upset? Good, I'll do what you want. Chcesz, bym był zdenerwowany? Dobrze, zrobię wszystko, czego pragniesz. So we can stop that right there, that whole process, if we learn how to do it. Jeżeli tylko się nauczymy, to możemy przerwać cały ten proces. So if we learn how this whole process works, and especially look inside ourselves, so we can see what negativity is, how it works, and how we really have this feeling of wanting to say something to another person or do something to another person. This is where we can learn, and then we can also stop doing it. We can slowly change our behavior. Najważniejsze w tym kontekście jest samym sobie obserwować, jak to jest, kiedy chcemy komuś powiedzieć coś krzywdzącego, czy zrobić coś krzywdzącego. I właśnie wtedy odkrywamy całą prawdę o tym, odkrywamy, jakie to jest nieprzyjemne i w ten sposób też sprawiamy, że nie będziemy chcieć tego robić w przyszłości i w ten sposób to będzie się stawać coraz słabsze. So practice like the earth. A więc praktykujcie, bądźcie jak ziemia. Because you can also know that, like, when somebody says something negative and you react with negativity back, that never comes to a solution. Ponieważ jeżeli jest tak, że ktoś zachowa się względem was negatywnie i wy odpowiecie negatywnością, to nigdy nie doprowadza do rozwiązania sytuacji. So the solution would be if you can refrain yourself from immediately reacting and stay calm. A więc rozwiązanie raczej polega na tym, że zamiast właśnie od razu reagować, to po prostu pozostać niewzruszonym, spokojnym. So that's why the Buddha says, practice like the earth or meditate like the earth, because you do that
outside in this situation. You do that when you're safe on your meditation cushion, away from any kind of influence. And that's where we can really practice this. I właśnie dlatego Buddha mówi, że praktykuj jak ziemia, bądź jak ziemia. I mówi tutaj też w kontekście treningu, że kiedy jesteś sam i sobie medytujesz, możesz jakby trenować się w takim podejściu i wtedy, kiedy spotykasz tę sytuację w życiu, to jesteś bardziej przygotowany. So that's the second way in which the Buddha teaches about these four great elements. I to jest właśnie kolejny sposób, w jaki Buddha naucza o tych czterech wielkich elementach. And then I wanted to talk a little bit also about another use, especially for the fire element and how that is used in the suttas. I jest jeszcze właśnie jedna nauka dotycząca tego w suttach, która dotyczy w szczególności żywiołu ognia. Because fire in the time of the Buddha, in the Vedic and Brahmanical traditions, had a very important role. Ponieważ właśnie w czasach Buddy ta tradycja Brahminów, tradycja wedyjska, u nich ogień odgrywał naprawdę istotną rolę. People would worship fire. They would keep a sacred fire going forever. There were shamans, so that's wanderers of other sects who would devote their lives to keeping that fire going. And these fire worshippers were one of the first people that the Buddha converted when he became enlightened. Ponieważ właśnie w tamtych czasach było tak, że ci Brahmini czy różni samanowie właśnie czcili ogień i mieli taką praktykę, że podtrzymywali ten w ich mniemaniu święty ogień przez cały czas. I właśnie Buddha przekonwertował, jedną z pierwszych osób, które przekonwertował do taką buddyjską Dhammę, to był właśnie jeden z takich szamanów, którzy czcili ogień. So the Buddha said, like, everything that we experience is in fact burning. Our experience of hearing sound, of seeing vision, in fact it is all burning. Właśnie Buddha powiedział, że tak naprawdę całe nasze doświadczenie płonie ogniem. To, co widzimy, to, co słyszymy, wszystko płonie. And why is it burning? I dlaczego to płonie? It's burning with the fires of greed and hatred and delusion. Ponieważ te wszystkie rzeczy płoną ogniem chciwości, ogniem nienawiści i ogniem niewiedzy. Like when we see something that we would like, yes, we are going for that. Or we might hear something that somebody says that we don't like, we want to push that away. There's this aversion immediately to that. So those are fires. Those are described as fires by the Buddha. Ponieważ jest tak, że kiedy z czegoś widzimy coś, co jest zachęcające, to od razu właśnie mamy względem tego pragnienie, zaczynamy za tym iść, kiedy właśnie coś nas denerwuje, jak na przykład jakiś dźwięk, to od razu chcemy to jakoś wyeliminować, odrzucić, to jest właśnie awersja, więc wszystko płonie właśnie tym ogniem pożądania i awersji. So like we saw before, with like the fire as a great element is part of our body, but there's also the fire of greed, hatred, and delusion that comes with having all these senses in our body. I właśnie tutaj mamy takie dwa rozumienia. Jednym jest ten ogień jako jeden z tych czterech elementów, które konstytuują świat i nasze ciało, a drugie rozumienie jest właśnie ogień jako ten ogień chciwości, nienawiści i głupoty. And if you ever have a chance to read the sutta, the Adita Sutta, and the commentaries that go with it, it's very interesting read with these epic battles and magic and whatever.
I jeżeli kiedyś będziecie czytać sobie tą Aditta Suttę, czy komentarze do niej, to jest to dość ciekawa, bo są tam też jakieś takie epickie pojedynki na moce duchowe. Well, personally, I take these stories with a little bit of a grain of salt because they're seen as teaching tools rather than that they actually happened in that way. Ja osobiście podchodzę do takich historii z dość dużym dystansem, gdyż uważam, że one są raczej takimi metaforami, które niosą nauki, niż rzeczami, które wydarzyły się naprawdę. And eventually the Buddha, of course, comes out as the victor, otherwise we wouldn't be having, having Buddhism. Oczywiście w tych historiach Buddha zawsze jest zwycięzcą, bo inaczej no, nie mielibyśmy teraz buddyzmu. And with that, he converts thousands of these fire worshippers. I w taki sposób on właśnie no, konwertuje na Buddha Dhammę właśnie tysiące tych czcicieli ognia. And he shows them that with worshipping this sacred fire, they're actually just worshipping the greed, hatred, and delusion. I po prostu powiedział im, że oni czczą chciwość, nienawiść i niewiedzę. So, let me see. I was wondering if at this moment there's somebody that I saw a couple of things in the chat. So I wonder if there's any questions or things remarks from people that we can discuss. Więc tutaj widzę, że pojawiło się kilka rzeczy na czacie. Zastanawiam się, czy są jakieś pytania. So far there's no any questions. There's just like some, technical stuff. Okay. But you wanna Q&A now? But yeah, if there's anybody that has any questions, we can do that. And otherwise I can maybe talk a bit more. Dobrze, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to możemy teraz przejść do pytania. Jeżeli nie ma, to czcigodni po prostu będą tutaj dalej lecieć z mową. Okay, some questions came now. Oh. One is in English, so should I read both Polish and English? Please read it out because I'm on my phone and it's not very easy to listen. Okay, so I will read. Venerable, I came across your guided skeleton meditation on YouTube and found it enlightening and at the same time very fun and pleasant. Thank you so much for putting it up. My question is, can we really train ourselves to reduce our reactivity and bodily reflexes just on the cushion? I translate to Polish, okay? Yes, please. Do you remember? Yeah. Okay. Czcigodni, znalazłam waszą medytację właśnie dotyczącą szkieletu na YouTubie i była dla mnie bardzo oświecająca, a jednocześnie zabawna i przyjemna. Dziękuję, że ją wrzuciliście. Moje pytanie jest takie, czy naprawdę możemy wyćwiczyć się, by zmniejszyć reaktywność na nasze ciało, siedząc jedynie na poduszce? Okay, yeah, very, very good question. Because of course it's a bit difficult to practice when you're faced with somebody who is shouting at you. To bardzo dobre pytanie, ponieważ no, trudno się praktykuje, kiedy ktoś na przykład gdzieś się tam drze i tak dalej. But when you come back home and you can sit on your cushion, then you can just imagine this situation again and see where you feel that in your body. Where does your body reacts to that? Where is the resonance of those emotions in your body? Ale jest zupełnie inaczej, kiedy wracasz sobie do domu i siedzisz sobie na poduszce, bo wtedy możesz dokładnie zauważać, gdzie jakieś tam rzeczy, które się dzieją, gdzie one dokładnie rezonują w twoim ciele, jak je odczuwasz i tak dalej. Every emotion that we're having has a resonance in our body. So we can use that as a way of practicing. And we can sit down and just stay with those feelings and give ourselves that loving kindness, give that part. It's not who you are, it's just your body reacting. So stay with that with loving kindness and then see it change after a while. If you want it to change, it won't change, but I'll let you translate. Yeah, no problem. A więc jest tak, że chodzi o to, że każda emocja, którą odczuwamy, ona jest jakoś, też możemy ją dostrzec w naszym ciele, manifestuje się w jakiś sposób w naszym ciele i wtedy po prostu
trzeba przekierować tam uwagę i po prostu okazywać temu odczuciu troskę, właśnie miłującą dobroć i wtedy to się naprawdę zacznie transformować. Okay, so and this is a very powerful exercise actually, because this is where our mind really learns. It's like, oh, this is actually not a very pleasant feeling. And this part of me just needs loving kindness right now. And if we do that, then yeah, we slowly teach our mind to react in different ways. I wtedy po prostu rozpoznajemy, że to uczucie jest nieprzyjemne, a kiedy właśnie okazuję sobie tej części mnie, temu uczuciu właśnie miłującą dobroć, troskę, to się zaczyna transformować w dużo przyjemniejsze i wtedy właśnie uczymy się systematycznie właśnie totalnie innych reakcji na to wszystko. So, and when you can first have this loving kindness towards yourself, then you can also start having this loving kindness towards the other person and understand that this other person is a suffering human being just like you. I kiedy nauczymy się tego właśnie zmiany tej reakcji względem naszych własnych doznań, to wtedy też dużo łatwiej jest jakby praktykować to też względem innych istot, ponieważ uświadamiamy sobie, że one też po prostu właśnie odczuwają to cierpienie. And eventually learn to leave whatever negativity with the other person and not to take it personal. I wtedy uczymy się usuwać właśnie tą negatywność względem tych osób i po prostu nie bierzemy tych rzeczy personalnie, nie bierzemy ich do siebie. And when we can learn to do that, then we can, when we're next time we're in a situation, we don't react the same way, and we might be able to react with a little bit more loving kindness to that person. And when we can do that, we can change the whole dynamic of the whole situation and maybe come out with a more positive outcome. Kiedy właśnie zaczynamy potem zmieniać te reakcje i zaczynamy reagować coraz bardziej z miłującą dobrocią na takie sytuacje, to możemy całkowicie zmienić dynamikę tych relacji i możemy dojść do zupełnie innych, dużo lepszych rezultatów. Does that answer your question? Czy to odpowiada na twoje pytanie? I think so. Okay. Next one. Nie rozumiem dokładnie istoty anatta. Czy Czcigodni Vimala mogliby wyjaśnić sens braku ja w kontekście przenoszenia uwarunkowań karmy z wcielenia na wcielenie? Co jest nośnikiem, skoro nie ma ja, a uwarunkowania i karma dotyczą konkretnych istot? Okay, so Magda asks, I don't understand exactly anatta. Could Venerable please explain the meaning of no self in context of transferring conditions from life to life? What is the host of these conditions and karma, if not self, because they are related to specific beings? That is a very huge question. To jest naprawdę duże pytanie. And I'm not sure if I ask you that would be a whole topic in itself. Mam wrażenie, że to byłby cały temat na całą mowę Dhammy. Like we all have this sense of self. Wszyscy mamy poczucie ja. We all feel as if like this I am the same person that I was when as a baby. Mamy to poczucie, że jestem tą samą istotą, którą byliśmy jako dzieci. But like we've already seen, it's like every molecule in our body has changed by that time. So at least this form, this material form that we're having, that's not self. Ale jak już mówiliśmy, to te wszystkie cząsteczki, komórki i tak dalej się zmieniają i są cały czas czymś innym, więc one nie mogą być tym niezmiennym ja. And of course we can see that this form is not going to any next life either. So. I widzimy również, że ta forma, to nasze ciało fizyczne też nie przejdzie do przyszłego życia. And the Buddha gave four more categories of where we have an idea that we are like we are ourselves. I Buddha właśnie miał jeszcze 4 dodatkowe kategorie, gdzie możemy się identyfikować, że to jesteśmy my.
And then there's the feelings and perceptions that we can have. This is sometimes where we can think, oh, this is my feelings, this is my perceptions, this is how I see the world, and that's who I am. But yeah, the Buddha said that's not it either. Kolejne dwie kategorie to właśnie uczucia i percepcje, że właśnie wydaje nam się, że to ja tak czuję, że to ja tak postrzegam świat, więc to jestem ja, ale te rzeczy również no, są zmienne i nie są tym stałym ja. But the two that are most difficult to understand is that that part of you that wants things or that does things, and the part of you that knows things. So that's it's a bit of a difficult word in Pali, which doesn't have a very good translation in our language. Mental formations are sometimes. Bhante Sujato uses choices, but basically I stick to Ajahn Brahm's way of describing that, which is like the will, that which does. Ale dwie ostatnie kategorie są dużo bardziej takie no, skomplikowane. Jest to właśnie, jedna z nich to jest sankhara, czyli tłumaczy się jako mentalne formacje, Bhante Sujato tłumaczy jako wybory, ale ja osobiście preferuję właśnie to, jak mówi o tym Ajahn Brahm, czyli wola. I to są odnosi się do tych wszystkich właśnie aspektów, które czegoś chcą, które czegoś pragną, do czegoś dążą, że to nam się wydaje, że to jesteśmy my. No i właśnie ta druga to jest też właśnie winiana, czyli the knower, ten, który wie, czyli ten aspekt, który wie rzeczy. Exactly. So the knower is like our consciousness, that feeling that we're having that there's always somebody who's watching everything. I właśnie mamy taki aspekt naszej świadomości, że jest ten aspekt, który widzi, który wie, i to jest ten ostatni kategoria, że myślimy, że to jesteśmy my. We can try and understand these things on an intellectual level, but it's never complete. We have to learn to understand these things on an experiential level. I to jest tak, że choć możliwe jest zrozumienie tych rzeczy na poziomie intelektualnym, to rozumienie nigdy nie jest pełne i ono osiąga pełnię dopiero, kiedy doświadczamy tego bezpośrednio. So, and when we see that all these things are constantly changing, the things that, when I look back at my own life and the things that I did, the ideas that I had about life and where I wanted to go and what I wanted to do, they have changed considerably during my lifetime. Właśnie tutaj na przykład mamy takie coś, że kiedy wspominamy to, jak kiedyś myśleliśmy o życiu, czego pragnęliśmy w życiu, do czego dążyliśmy w życiu, no to widzimy, że przynajmniej w moim przypadku jest tak, że bardzo te rzeczy się zmieniły. So I can see it's like, oh, there's this doer. That can't be me because it's been constantly changing. I właśnie ten doer, ten, który robi, ta wola, nie może być mną, bo ona cały czas się zupełnie totalnie zmienia. What's more difficult to see is the knower, this consciousness. Ale najtrudniejsze do rozpoznania jest właśnie ten knower, ten, który wie, który poznaje świadomość. And Ajahn Brahm always says, like, the one way in which you can learn to understand that also this knower is not a permanent thing, and therefore it cannot be yourself, is to go into a very deep meditative states where this knower ceases. I Ajahn Brahm to tłumaczy w ten sposób, że jedynym sposobem, żeby właśnie zrozumieć, że ten knower, ten poznający nie jest mną, to wejść w bardzo głęboki stan medytacji, w którym już nie ma właśnie tego poznania. So, yeah, and that's why it's so difficult to understand this on an intellectual level, because you cannot like reason that out. You have to really experience it. I dlatego bardzo trudno jest to zrozumieć na poziomie intelektualnym, bo ciężko do tego dojść po prostu czystym rozumowaniem, trzeba tego po prostu doświadczyć w medytacji. So then the question of what passes on to a next life. I pytanie jest też właśnie to, co jakby jest
tym nośnikiem, co przenosi te rzeczy do przyszłego życia. Well, it's I always like Ajahn Brahm's simile about that, about a mango tree. I ja bardzo lubię taką właśnie metaforę, którą daje Ajahn Brahm o drzewie mango. It says, oh yeah, I have a mango, and you put it in the ground, and then another tree comes out of that seed that you've put in the ground. And on that new tree, after a while, you get new mangoes. But you cannot say that those new mangoes are a reincarnation of the old mango. I to jest tak, że kiedy mamy na przykład drzewo mango i ono daje potem nasiona mango, no to sadzisz kolejne mango i ono potem wyrasta i ono znowu wytwarza kolejne nasiona i potem z niego wyrasta kolejne drzewo, ale nie możesz powiedzieć, że to drugie drzewo jest reinkarnacją tego pierwszego. But this new mango still has the same characteristics as the old mango. It's not like an apple or a banana that comes on that tree. Ale to jest tak, że to mango i tak ma bardzo dużo charakterystyk z tego poprzedniego, bo nie jest tak, że jest to jabłko czy banan. So that's how he describes like reincarnation. There's all these seeds, these potentials that move on and create a new life, but it's not the reincarnation of this old life. There is nothing like a self that goes through from one to the next. I właśnie tłumaczymy to w ten sposób, że tą reinkarnacją, tym odrodzeniem to są właśnie te nasiona, które po prostu mają te potencjały jakby z tego poprzedniego, ale i przechodzi to jakby dalej, ale nie możemy powiedzieć, że to jest dokładnie ta sama jakaś w cudzysłowie istota. Nie ma tam jakby tego ja, które jest takie to samo w tych wszystkich życiach. So if you train yourself to do good things in life, then you also train your mind to go into a certain direction with you plant certain seeds in your mind, and those seeds move on to the next life. I kiedy na przykład właśnie praktykujesz w ten sposób, że praktykujesz dobroć i ogólnie te wszystkie takie dobre cechy, to właśnie one wchodzą do tego ziarenka, które potem właśnie tworzą kolejne życie. So it's just like a process of nature, basically. That's all there is to it. A więc jest to bardzo podobne do natury, jest to po prostu natura. Tak to jest. So I hope I've explained that a little bit and not too complex. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to trochę i niezbyt skomplikowanie. Yeah, I think you did a perfect job for this question. Okay, Right. next one. Okay, first Polish, then English. Bardzo dziękuję za medytację i mowę. Mam pytanie o komentatora, wewnętrzny głos, który wypowiada myśli. Mocno identyfikuję się z moim komentatorem. Czy czcigodni mogliby powiedzieć, co można zrobić i jak medytować, by przestać się identyfikować z komentatorem? Intelektualnie rozumiem, że to są myśli jak każde inne, ale niestety nie umiem tego przełożyć na praktykę i głębsze zrozumienie. Thank you for meditation and Dhamma talk. I have a question about the inner commentator, like this inner voice that speaks the thoughts. I very strongly identify with my commentator. Could Venerable please tell me what can I do, how meditate to stop identify with this inner commentator? Intellectually understand that those thoughts and all of these things, but sadly I cannot put this into practice and deeper understanding. Well, you've already seen that you cannot stop this commentator. Już uważasz, że nie możesz jakby zatrzymać tego wewnętrznego komentatora. So just try it. Just sit on your meditation cushion and say, it's like, stop, I want to have no thoughts right now. I spróbuj, właśnie możemy próbować, żeby sobie usiąść i po prostu, że zatrzymaj się, chcę teraz chwili ciszy. And then you will see that it won't work and you have no control over this. I wtedy zauważamy, że nie mamy po prostu, że to nie działa i że nie mamy kontroli nad tymi myślami. So how can something that you have no control over be you? A więc jak możemy stwierdzić, że coś, nad czym nie mamy kontroli, jest nami?
what we need to do in our meditation is to show our mind that there is another way, that this is actually these inner thoughts, they're not very peaceful at all. Po prostu w medytacji musimy robić tak, że pokazywać naszemu umysłowi, że jest zupełnie inny sposób postrzegania, prowadzenia, rozumienia tego wszystkiego, że i polega to przede wszystkim na rozpoznawaniu, że te myśli wcale nie są spokojne, nie prowadzą do spokoju. And we think that what they're saying is all true, but don't believe anything your thoughts say. Często nam się wydaje, że wszystko, co mówią nasze myśli, to prawda, ale właśnie wcale tak nie jest. Warto nie wierzyć we wszystko, co mówią nam nasze myśli. Is that why we just get into arguments with other people who have different thoughts and they think they're all true as well? Często jest tak, że kłócimy się z ludźmi, którzy mają inne zdania, a oni po prostu wierzą, że ich myśli są prawdziwe. So always doubt that your thoughts they're just there for conditions. Dlatego warto wątpić w prawdziwość swoich myśli, ponieważ one pojawiają się ze względu na po prostu uwarunkowania. So we want to learn to uncondition that, but first we have to see the danger in these thoughts, is that they take away our peace. I dlatego musimy właśnie się po prostu odwarunkować i dzieje się to też poprzez po prostu zauważanie, że one nie są spokojne i często prowadzą do kłopotów. We have to see that they're not always to our benefits. Of course, there is a place for thinking in our lives, but there's also a place for being silent. Ponieważ no, nie wszystkie myśli prowadzą do naszej korzyści, czy w ogóle do korzyści. I oczywiście jest w naszym życiu miejsce na myślenie, ale jest też w nim właśnie miejsce na wolność od nich, na ciszę. And when you learn to slowly reduce the amount of thoughts and become more calm and silent inside, then you will know that if there is like problems in your life or so, at some point in that silence, new solutions can emerge to your problems that you hadn't thought about before and that are actually much better. I właśnie jest tak, że kiedy nauczymy się tak być dłużej w tej ciszy i trwać w tej ciszy, to nawet jeżeli mamy w życiu jakieś problemy, które trzeba rozwiązać, to zaczniecie zauważać, że właśnie w tej ciszy pojawiają się jakby samoistnie rozwiązania, takie naprawdę mądre myśli, które są dużo lepsze od tych, kiedy był ten zgiełk. And we become much happier people and much more relaxed people. I w konsekwencji stajemy się dużo szczęśliwszymi, dużo bardziej zrelaksowanymi ludźmi. And I can't help but notice Piotr's new name, Sunyananda, which, it reminds me of that as well. The Sunya, the emptiness and the knowledge that comes out of this emptiness. Właśnie tutaj nie mogę jakby teraz nie zwrócić uwagi na to nowe imię Piotrka, właśnie Sunyanando, które podchodzi też od słowa sunya, czyli pustka. So first of all, we have to learn to see that these thoughts are not to our benefit, and there's this creating more problems for us. And then we also have to see that there is another way where it actually has a lot of benefits to learn to reduce those thoughts. Tam też chodziło właśnie o rozkoszowanie się tą pustką. No tutaj po prostu musimy jakby rozpoznać w swoim wnętrzu, że właśnie kiedy jest ta cisza, kiedy jest ta przestrzeń, to wtedy czujemy się dużo lepiej i rozpoznawanie tego będzie powoli transformować nas i nasze życie. But it is a practice. It's not something you do straight away, because all our life we've been taught how to think and how to, our school system is based on how to think. So we have learned that this thinking is our friend. Ale to oczywiście nie dzieje się od razu, to jest stopniowy proces, wymaga to dużo praktyki, ponieważ no, jesteśmy całe życie warunkowani na myślenie, też cały nasz system edukacyjny opiera się na intensywnym myśleniu, uczeniu się i tak dalej. Dlatego to potrzeba czasu, żeby zmienić właśnie ten sposób życia na taki bardziej, gdzie cenimy tą ciszę i ten spokój. There's a book I could advise on, and it's called The Inner Tyrant
Ajahn Sucitto. Jest nawet taka książka, która o tym mówi, Ajahna Sucitto, Inner Tyrant, czyli taki wewnętrzny tyran. Which I can, and that's sometimes what it's like. If you learn to try to stop your thoughts, then you realize what a tyrant it is. It's constantly telling you what to do and how to think and where to go, and it gets really tiring. Właśnie polecam tę książkę. Ona właśnie mówi o tym, właśnie jak w zasadzie te myśli cały czas nam mówią, co mamy robić, cały czas jakby nas nękają różnymi komentarzami i tak dalej, i odkrywamy, że tak naprawdę to jest bardzo męczące. Okay, so I'll leave it at that. Pozostanę are there any more tutaj. questions? Yes, they are. Okay, I think there are 2 more or 3. Next question. First Polish. Czy w suttach jest mowa o Ayurvedzie, która opiera się głównie na regulacji elementów? Stąd moje pytanie. Dziękuję. Okay, Hanna asks, is there in suttas, does sutta speak about Ayurveda? Because it's grounded in regulation of elements. That's where my question came from. Thank you. No, the suttas don't talk about that. Buddhism doesn't talk about that. But the basis of where the 4 elements, the great elements, comes from is already pre-Buddhist. A więc w suttach nie ma stricte mowy o Ayurvedzie, ale właśnie ta nauka o 4 elementach, do której Ayurveda też się odnosi, jest przedbuddyjska. And also the Hindu traditions actually come from like the same base. I te dwie jakby szkoły myślenia mają bazę w tej samej. So you can see Ayurveda as a different branch of that original line of thought of the Brahmanical Vedic traditions. A więc możemy zauważyć, że Ayurveda po prostu ma ten sam korzeń właśnie takiego wedyjsko-brahmicznego sposobu myślenia. And as far as I know, this also developed a little bit later than the Buddha's time. I wydaje mi się, że ona się rozwijała jeszcze troszeczkę po właśnie czasach, w których żył Buddha. Okay. Next question is, are there any differences between meditation alone and in a group? Czy są jakieś różnice pomiędzy medytacją w samotności a w grupie? Yeah, try it out. Most people find it easiest to start with in a group because you support each other just by being there. No, medytacja w grupie ma ten element, że wspieramy się jakby medytując razem. But maybe after a while you want to just be on your own more and more. Ale po jakimś czasie po prostu bardziej chcemy coraz bardziej być sami ze sobą. When I started a long time ago in the Goenka tradition, and of course, like during a retreat, these were 10-day retreats, you're there with like 100 people, so it's a lot of people around you, and there's the whole program, so it's easy to make it to your cushion. But then a lot of people find it really difficult that when they go back home to keep that up when they're on their own. And therefore, it's sometimes helpful to sit with a group at least once a week or so. I to jest tak, że na przykład na tych odosobnieniach, co są tam w tej tradycji vipassany, goinki, no to tam jest tak, że podczas odosobnienia jest na przykład 100 osób innych, no i w tym kontekście łatwiej jest się jakby zmotywować, żeby medytować, no bo jest jakby ta energia grupy i tak dalej, ale właśnie potem często ludzie mają problem, żeby po prostu odtworzyć to już, kiedy są sami ze sobą, i dlatego też spotykają się na przykład co tydzień na grupowych siedzeniach. So there definitely benefits to both, and just try out what works best for you. I na pewno bardzo dobre jest praktyka i w samotności, i w grupie, i po prostu sprawdzaj na sobie, co ci najbardziej służy. And yeah, sometimes it's not possible to join a group near where you live, but yeah, see if there's online groups with
in our monastery since the first lockdown. We started an online group every morning and 4 times in the week in the evening. And then I thought, like, oh, people don't want to sit in front of Zoom with their eyes closed and not talking. But yeah, we're still going after all this time, and people really love it because it just gives a sense of togetherness and support. I to jest tak, że oczywiście fajnie jest, kiedy mamy jakąś grupę blisko, z którą możemy sobie praktykować na żywo, ale też są też opcje właśnie dostępne online i na przykład nawet w naszym klasztorze jest tak, że praktykujemy codziennie rano i 4 razy w tygodniu też wieczorem i choć oczywiście no, często ludzie nie przepadają za po prostu siedzeniem na Zoomie z zamkniętymi oczami i tak dalej, ale mimo to kontynuujemy i wiele osób korzysta właśnie z tego, bo daje to takie uczucie właśnie wspólnej praktyki i takiej właśnie wspólnej dyscypliny. Okay, next question. Okay, so the first question was yes, that it was a very good explanation. Thank you. I think there is one more. Buddha powiedział, że nie możemy się cofnąć do początku naszego świata i to jest świetnie wyjaśnienie. Czy mówił coś o końcu świata? Co wtedy dzieje się z istotami, które nie miały tyle szczęścia, aby opuścić naszą planetę wcześniej i się nie odradzać ponownie? Czy to dla nich jest szansa? Dziękuję za mowę i piękną medytację. Okay, the Buddha said we cannot go back to the beginning of our world. And that's great explanation, but has he said something about the end of the world? What happens to beings which haven't had luck to depart our planet before and don't take future rebirths? Is there a chance for them? Thank you for your talk and beautiful meditation. So, well, quite often when people come to the Buddha and ask about the beginning of the universe or the end of the universe, the Buddha basically tells them that it's very useless to talk about these things. Buddha z reguły mówi, że nie warto za dużo się zastanawiać i mówić o takich rzeczach jak koniec wszechświata i tak dalej. But saying that, there's like some suttas who talk a little bit more about like what happens to the planet and to beings, what happened in the past and will happen in the future. Ale mimo to są sutty, które mówią na ten temat, co się dzieje właśnie z różnymi planetami, z różnymi światami, kiedy się kończą i tak dalej. So as one of Bhante Siddhartha's favorites is the Seven Sun Suttas, and I have to look up which number that is, but that describes the end of our planet. Ale jedna z ulubionych sut Bhante Sudża to jest właśnie sutta o 7 słońcach, która mówi o końcu naszej planety. And it describes like global warming, mostly in the sense that our sun becomes a red dwarf. I ona właśnie mówi o takim wielkim ociepleniu, które no właśnie, że kiedy nasze słońce staje się tym czerwonym karłem, czy jak to się nazywa? So how everything starts, like all the water starts to evaporate and things start to burn, etc., until eventually there's nothing left of the planet. I to jest właśnie tak, że w pewnym momencie wszystko staje się takie gorące, że woda zaczyna wyparowywać i wszystko staje się tak ciepłe, no że po prostu życie no, dobiega końca. And I've always wondered, it's like, why is this sutta there? Because it doesn't say very much about how we should practice. I zawsze się zastanawialiśmy, dlaczego ta sutta tu jest, jak ona się odnosi do naszej praktyki. But it does give us a sense of urgency of like, well, we have this life right now, and now we can practice, and that might not be a possibility anymore in the future, because life is very uncertain. Ale sens tej sutty jest właśnie taki, że ona daje nam takie poczucie takiego właśnie, że powinniśmy praktykować już teraz, bo nie wiemy, czy w przyszłym życiu nadal będziemy mieć gdzie praktykować, więc po prostu skoro mamy te warunki teraz, że jeszcze nie doszło do takiej wyschnięcia i tego końca tego świata, że praktykujmy póki możemy, bo życie jest niepewne.
And somebody mentioned to me some time ago that in Europe we've had about, what is it, 78 years of peace right now, and that is the first time that we've ever had this. Też właśnie mówił mi ostatnio, że w Europie mieliśmy teraz 78 lat pokoju i że nigdy wcześniej jeszcze tak nie było. So yeah, that makes you also think like, oh, hold on, what we have right now is fairly unique. And there's a lot of people in the world that cannot practice for whatever reasons because they're too busy surviving or they've never come across the Buddhist teachings. But we have all that and we have the possibility to practice. So let's make the best of it. I to jest tak, że no właśnie w wielu czasach ludzie nie mieli takich przywilejów jak my teraz i nie mogli praktykować, bo byli zbyt zajęci właśnie tymi wszystkimi problemami, które się działy w świecie. To jest kolejny powód, dlaczego warto praktykować, póki mamy do tego dobre warunki i o tym mówią też sutty. So, and there's another sutta in the Digha Nikaya which goes through a lot of detail of how beings basically change and maybe translate that first. I w Digha Nikai jest taka sutta, która bardzo w dużych szczegółach opisuje, co się dzieje z istotami w całych cyklach wszechświata. And it's very much connected to morality of and how beings come into being or how physical bodies come into being as well. I jest to, ona mówi o tym, że to, w jaki sposób właśnie to wszystko funkcjonuje, jest bardzo oparte na naszej dobroci, czyli jej braku na moralności, że w zależności od tego, jak ogólnie istoty są moralne, no to takie też się wytwarzają światy i adekwatne do nich szczęście czy cierpienia. So again, I can't really look it up because it's I'm on my phone, but it's in the Digha Nikaya. So have a look at that sutta. It's quite entertaining. Digha Nikaya 27, wonderful. Yes, thank you very much. I właśnie jest to Aganya Sutta Digha Nikaya 27, więc jeżeli będziecie mieć chwilę, to możecie sobie zajrzeć do niej i poczytać. Jest no, bardzo ciekawa sutta. And it basically describes how important morality is on the Buddha's teachings. I to ta sutta podkreśla też właśnie, jak bardzo istotna jest dobroć i moralność na buddyjskiej ścieżce. Okay. So these are all questions. Yeah. Okay. Then maybe we can spend a few more, unless there's somebody else right now, if you can also unmute yourself if you want to. Jakby ktoś chciał coś powiedzieć, to może się odciszyć. We can spend a few more minutes before we say goodbye to meditate together. A więc możemy jeszcze kilka minut wspólnie poświęcić medytacji, zanim się pożegnamy. So just sit comfortably again and just scan your body to make sure that you're really comfortable. A więc znowu ułóżcie się wygodnie i przeskanujcie swoje ciało, czy czujecie się komfortowo. And just relax everything. I po prostu rozluźnijcie wszystko. And especially relax all the muscles in your face. I zwłaszcza rozluźnijcie wszystkie mięśnie w okolicy twarzy.
And think of everybody who's come together here in this virtual space or in the room that you're in. I właśnie możemy poczuć, mówiąc o dobrym względem wszystkich osób, z którymi teraz praktykujemy, czy które są z wami w waszym pokoju. And reflect on how special it is to be able to come together and practice together. Dokonać refleksji nad tym, jak miłe i owocne, wartościowe jest to, że mogliśmy sobie razem praktykować. May you all be well and happy and peaceful. I niech te wszystkie istoty mają się dobrze, będą spokojne i szczęśliwe. And think of all your family members and friends. May they all be well. May they all be peaceful. Również członkowie waszych rodzin, wasi przyjaciele, niech oni również będą spokojni i szczęśliwi. And think of all the beings in a northerly direction. And if you don't know where the north is, just take any direction. I teraz właśnie promieniujcie tą metą we wszystkie strony świata, właśnie zaczynając po kolei. Możecie w dowolnej, ale standardowo zaczyna się od północy, czy po prostu przodu. May they all be well. May they all be happy and peaceful. I niech wszystkie istoty, które rozpościerają się w tamtym kierunku, będą szczęśliwe i spokojne. Moving to the east. May all beings be happy and well. Samo na wschodzie, czy po prawej stronie. Niech będą szczęśliwe i spokojne. Also moving to the south. May all beings be happy. Samo na południu, czy z tyłu, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. And to the west. I tak samo na zachód, czy po lewej. Also all beings above us. May they be happy. I tak samo wszystkie istoty, które są ponad nami, niech one będą również szczęśliwe. And all beings below us. I wszystkie istoty pod nami, niech one również będą szczęśliwe. Above, below, and all around. May all beings be happy. All Góra, beings, whether we can see them or not, human or non-human, big or small, far or near. May they all share in the merits that we've made through our practice. w górze, w dół, we wszystkie strony świata, wszędzie wokół. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Duże czy małe, te, które są blisko czy daleko, ludzie i inne istoty. Niech one wszystkie będą szczęśliwe i spokojne i niech odbiorą właśnie zasługi, które wytwarzamy w tej praktyce.
And finally, bring your attention back to the here and now, in this present moment, this present place, to where you are. I teraz powróćcie uwagą do tego, gdzie jesteście teraz, tu i teraz, w tej chwili. And say to yourself, may I be happy. May I be happy. May I be happy. I powiedzcie do siebie, niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Sama sambuddho Buddha Bhagavanta Maviva Swagato Bhagavata Namanavasami Supatipanno Bhagavato Sangha Sanghang Namami. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Okay, thank you all so much for coming today. And I wish you all very good luck with the new foundation and organizing all this. It's a huge job. A więc dziękuję wam wszystkim za obecność dzisiaj, za to, że byliśmy tutaj wspólnie praktykować i dobra robota za tą całą organizację i te wszystkie fundamenty, które tworzycie dla buddyzmu w Polsce. Okay, thank you, Venerable, so much for being there with us. And yeah, hopefully see you next time. Yes, absolutely. Thank you, Venerable. Also, I'll get in touch with you on that. We had like a record amount of people. There was like 50 people or something. So